Dzień dobry, Piotr Tremski. Dzisiaj moim gościem jest Elżbieta Stawińska, pedagog, psycholog, psychoedukator. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Psychoedukator, może pani wyjaśnić? Psychoedukator zajmuje się edukacją w zakresie procesów psychologicznych, czyli w skrócie prowadzę warsztaty. Doskonale. To jest pani właściwa osoba na właściwym miejscu. W komunikacji i emocje odgrywają ważną rolę. Tak. Taki roboczy tytuł tej rozmowy brzmi emocje potrzebne i niepotrzebne. Jestem ciekawy, czy coś pani by zredagowała w tym zapisie, czy zmieniłaby pani trochę ten temat? Czy są w ogóle emocje niepotrzebne? Trudno mówić o emocjach potrzebnych i niepotrzebnych, chociaż rzeczywiście często nam one przeszkadzają w relacjach. Tak? No to chyba łatwo by było podzielić emocje na te pozytywne i negatywne i automatycznie pozytywne, czyli te potrzebne, negatywne, te niepotrzebne. No ale co wrzucimy do jakiego worka, to już jest pytanie. Kiedy zajrzelibyśmy do katechizmu Kościoła katolickiego, to by się okazało, że tam jest bardzo wyraźnie napisane, że nie ma dobrych ani złych, pozytywnych ani negatywnych emocji. Wszystkie emocje są i na tym koniec. Bo zaraz pani mi powie, że Pan Jezus też się wściekł. Możliwe, że tak, ale tego nie wiemy. No wyganiał kupców ze świątyni, No właśnie, to chyba tak. ale dlaczego wyganiał i z jakimi emocjami, trudno powiedzieć, czy z jakimi uczuciami. No chyba nie z uśmiechem te stoły przewracał, tak mi się wydaje. No ale nie wiem, nie było mnie tam. Może to nie była wściekłość, może to było oburzenie, może to był strach, a może to jakieś inne To już uczucie. niuansujemy wściekłość, oburzenie. Możemy takiej gradacji dokonać. Gdzie się rodzą emocje? Gdybyśmy mieli wskazać tutaj, nie wiem, tutaj. Emocje, przede wszystkim trzeba by było zacząć od zdefiniowania, co to jest. Czym jest emocja? Tak. To jest proces, który polega na tym, że zostaje zaburzona równowaga wewnętrzna, psychiczna człowieka. No ale cały czas jesteśmy w jakichś emocjach, to znaczy, że Tak. jesteśmy cały czas zaburzeni. Nie, cały czas dzieje się coś. Żywe są w nas procesy, które zachodzą wewnątrz, które kierują naszym zachowaniem, naszą uwagą, ale to, co się w nas dzieje, co nazywamy emocjami, to jest coś, co jest bardzo nam potrzebne, ponieważ emocje informują, mają funkcję informacyjną, więc Dla mnie czy na zewnątrz? dla tego, kto przeżywa tę emocję i dla tego, kto jest świadkiem jej przeżywania, czy ich przeżywania, ich wyrażania. Ale wracam do pytania, gdzie się rodzą emocje, bo to może jest klucz właśnie do zrozumienia. I one się pojawiają wtedy, kiedy ja zaczynam nadawać przez swoje myślenie wartość bodźcom, które mnie otaczają. Czyli jeśli patrzę na Pana i pomyślę sobie, On jest moim wrogiem, Kłaniam się. zaczynam wszystko, co Pan robi, interpretować jako wobec mnie wrogie. I w związku z tym zaczyna się we mnie rodzić uczucie może strachu, a może zdziwienia, zaskoczenia, a może tak ładnie się przywitaliśmy na początku zdrady, tak? Myślę sobie, on mnie zdradził, on mnie oszukał, więc... A emocje mogą być właśnie takie fałszywe. Możemy silić się na fałszywy uśmiech. To nie jest wtedy emocja, to jest wtedy tylko wyrażenie No czegoś, co jakaś bym emocja chciała. jest, tylko pytanie, jaka jest ta prawdziwa emocja. Ja mogę być tak naprawdę zażenowany czyimś żartem, ale dla niepoznaki będę się uśmiechał. I wtedy zażenowanie tłumi Pan, No właśnie. tak?
I to jest bardzo niebezpieczne, bo to tłumienie... Czyli lepiej powiedzieć, że żart był raczej z kategorii żenujących. No ale to też Można może być tak. ryzykowne. To może Można być tak. ostatni żart, jaki się usłyszy od tej osoby. Dobrze, dobrze, ale jeśli pan w ten sposób powie, to ja mogę to na różny sposób z kolei zinterpretować i wtedy we mnie pojawią się w zależności od interpretacji takie albo inne uczucia. Czyli jeśli pomyślę, on chce mnie ochronić, on chce mnie ustrzec od gafy, będę czuła wdzięczność. Jeśli pomyślę, on mnie krytykuje, będę czuła może złość, może zdziwienie, może jakiś bunt. A w takich codziennych sytuacjach komunikacyjnych te emocje powinniśmy raczej wyciszać, czy dać się im prowadzić? Słuchać tego, skąd one się biorą. I tu odpowiedź, one się biorą z naszego myślenia. Czyli stąd. Tak. Często myślimy, że z serca. One przez serce przechodzą, ale pojawiają... No to tak metaforycznie oczywiście. Tak, oczywiście. Natomiast na emocjach nie koniec. I to jest chyba najważniejsze, że emocje czy też uczucia, bo emocja to jest to, co jest na początku. Jeśli uderzę w stół No i woda się rozlała. i woda się rozlała i nie widział pan mojej ręki, wtedy przestraszy się pan. I ta pierwsza reakcja to będzie emocja. Ale kiedy pan sprawdzi, co się stało, to już będzie uczucie, ponieważ pan nada znaczenie konkretne temu bodźcowi dźwiękowemu, połączonemu z wizualnym, z obrazem. I wtedy na początku może się pojawić strach, zdziwienie, zaskoczenie, a za chwilę, kiedy już pan to sprawdził, no to spokój, ulga. No nie wiem, cały czas nie mogę dojść do siebie. Ale to było to był taki gest, taki sygnał przemocowy. Za chwilę o tym porozmawiamy, jak komunikować się bez przemocy. Chciałbym jeszcze wrócić do tej myśli początkowej, czyli emocje potrzebne i niepotrzebne. Ustaliliśmy, że w zasadzie tych niepotrzebnych nie ma. Nie ma. Ale tak sobie myślę, że na potrzeby komunikacji jednak powinniśmy pewne emocje preferować, a inne gdzieś tam wycofywać, no bo wyobrażam sobie, że jakbym chciał zainteresować Panią jakimś tematem, to powinienem tryskać entuzjazmem, bo ten entuzjazm bywa zaraźliwy. Ale z kolei jak będę taki znudzony, niezadowolony, Będzie pan ziewał. to się Pani udzieli. Złość też się udziela, czyli emocje się udzielają, emocjami można zarażać i chyba w komunikacji, jeśli zależy nam na osiągnięciu jakiegoś celu, powinniśmy odpowiednio dobierać, posługiwać się tym wachlarzem emocji. Chociaż to nie jest takie proste. No właśnie, jeszcze raz chcę wrócić do tego, że uczucia mają funkcję, emocje, uczucia mają funkcję informacyjną. O czym nas informują? Informują nas o stanie zaspokojenia potrzeb, które są w nas. O tych potrzebach mówi też moje myślenie. Tam jest szyfr. Tam one są zaszyfrowane i stamtąd można zaczerpnąć informacji, jaka potrzeba w tej chwili jest, albo zagrożona, jeśli moje uczucia są przykre, nieprzyjemne, i zaspokojona, jeśli we mnie są uczucia przyjemne. I taka jest główna, najważniejsza funkcja uczuć. Natomiast wywołana tutaj, czy przywołana złość jest szczególnym uczuciem. Na dodatek nie jest to uczucie takie pierwotne. To jest uczucie wtórne. Złość więc jest uczuciem wtórnym, który
które to uczucie powstaje, ponieważ jakaś moja potrzeba jest niezaspokojona, ja szukam winnego w podświadomości i kiedy go znajdę, nadaję znaczenie poprzez oskarżenie, osąd wobec tego kogoś. I zaczynam się wkurzać. Ocenę. Bo jak pan ocenia to, co ja powiedziałam? Wkurzać, że, Mhm. tak? I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego pojawia się to uczucie złości, tak? I to tylko w przypadku złości. W przypadku innych uczuć nie. To ciekawe, To czyli jest złość jest inaczej. takim szczególnym Tak. przypadkiem. W porządku. A jak konfrontować się, no jesteśmy w sytuacji właśnie komunikacyjnej, są dwie osoby, jak konfrontować się z cudzymi emocjami? No ktoś, z kim mamy przyjemność bądź nieprzyjemność, jest akurat w takim nie najlepszym nastroju. Jak do tego podejść i jak kształtować swoje emocje, skoro one wychodzą z głowy, no to mamy jakiś wpływ na nie. Tak. Skoro moje uczucia wychodzą z głowy, czy moje emocje wychodzą z mojej głowy, to jeśli ja zmienię swoje myślenie, będę mogła kontrolować i także zmieniać uczucia, jakie we mnie są. Ale jednocześnie, kiedy będę się wsłuchiwała w to, co mówi mój rozmówca, to mogę rozpoznać, jakie potrzeby są w tej jego wypowiedzi, jakie potrzeby są żywe w nim i mogę się wtedy zastanowić, co mogę zrobić ja, co mogę zaproponować mojemu rozmówcy, żeby jego potrzeby zostały zaspokojone. Emocje często prowadzą do, no właśnie to padło już to słowo, do przemocy. Przemoc może mieć różne wymiary, może być fizyczna, może być słowna, też w pewnym sensie pewnie emocjonalna, ale to pani mnie sprostuje najwyżej. Jak się komunikować bez tej przemocy, a jednocześnie nie dusić w sobie emocji? Przede wszystkim uświadomić sobie, na czym polega przemoc. I jeśli będziemy pamiętać, że przemoc to jest przekraczanie cudzych granic bez zgody tego kogoś, to mamy odpowiedź na to, co możemy z tą przemocą zrobić. To mogą być granice dobrego smaku, na przykład jak słyszę, nie wiem, disco polo, to mną trochę wzdryga. Dobrze, Czy to już jest przekraczanie mojej granicy? Ale my tutaj mówimy cały czas o takich przykrych sytuacjach, To o jest przykra dla mnie sytuacja. negatywnych sytuacjach. Mhm. Natomiast przemocą jest także wypowiedź, jakim jesteś wspaniałym mężczyzną. To jest przemoc. Tak, To brzmi jak taka przemoc w trybie poprawności politycznej. jaką jesteś wspaniałą gospodynią. A no tak, no bo to już sprowadzanie kobiety do roli gospodyni. Jak rozumiem. Nie, broń Boże, chodzi o to, że kiedy w ten sposób chwalimy, oceniamy. A każda ocena jest wpisywaniem danej osoby, którą oceniamy, w jakieś ramy, na A to w które takim razie ona może rozwiązaniem nie jest być gotowa. nie chwalenie, czy chwalenie w umiejętny sposób? Umiejętny sposób. No to proszę. Chwalenie jest sztuką. I tej sztuki trzeba się uczyć. I to na warsztatach, które prowadzę, uczestnicy uczą się tego chwalenia przez 15 tygodni. I dopiero na 15 spotkaniu warsztatowym, po blisko 50 godzinach pracy, można zrozumieć, dlaczego chwalenie jest sztuką. To jak tego nie robić źle? W krótkich, żołnierskich słowach.
No, przede wszystkim właśnie nie wpisywać kogoś w jakąś etykietę, nie przypisywać komuś czegoś, czemu ten ktoś nie będzie mógł sprostać. Nawet jeśli to Czyli jest pozornie coś miłego. tak, bo jeśli Pan powie mi, że ja jestem wspaniałą gospodynią, to znaczy, że ja już nie mogę przesolić zupy, nie mogę przypalić ziemniaków, nie może być coś, co Czy ugotowałam to jest przed chwalenie, chwilą. które łączy się z wymaganiem na przyszłość, z Tak, oczekiwaniem. tak. Czyli jaki ty jesteś albo jaka ty jesteś, nie wiadomo. Dziś jestem taka, jutro jestem inna. Czyli Dziś lepiej pochwalić zachowuję. konkretne zachowanie. Tak, właśnie. Ależ jestem bystry. Odebrać, tak? Czyli dostrzec i uznać i nadać wartość. Chyba na przykładzie dzieci najlepiej, prawda? Nie chwalimy rysunku, pięknie narysowałeś, tylko jakieś pytania pomocnicze by się przydały i w efekcie to będzie miało i tak charakter pochwały. Pierwszym etapem takiej pochwały, jeśli chodzi o dzieci, ale dokładnie tak samo jak jeśli mówimy o dorosłych. Pierwszym etapem jest nazwanie tego, co dziecko zrobiło. Czyli jak widzimy ten rysunek, to oglądamy go i wymieniamy wszystko, co widzimy. Mało tego, kiedy patrzymy, jak wiele kresek tutaj na tym rysunku jest, ile kolorów zostało użytych, jakie kształty mają te kreski, to wszystko możemy opowiedzieć dziecku, w pewnym sensie towarzysząc mu w jego pracy. I ono wtedy czuje, że to, co wykonało, jest ważne. Tak, na dodatek, jeśli mówi to osoba ważna, to tym bardziej przez sam fakt, że ważna osoba widzi to, co ja zrobiłem czy zrobiłam, sam ten fakt już sprawia, że to jest ważne, a jeszcze dostaję informację o tym, że się to, jeśli dostanę informację, że się to komuś podoba, no to już wtedy buduje się moje poczucie własnej wartości. Powoli będziemy kończyć, ale ja w takim razie jeszcze z kilkoma stereotypami się spróbuję, z jednym przynajmniej. Czy to prawda, że kobiety nie przepadają za takimi tanimi pochlebstwami typu ładnie dziś wyglądasz? No dokładnie tak. Jedne pewnie tak, drugie nie, ale słyszałem taki zarzut, chociaż ja staram się w ten sposób nie komplementować, ale w mojej obecności była taka sytuacja. Aha, dzisiaj ładnie wyglądam, to znaczy, że wczoraj nie wyglądałam ładnie. Tak, tak. Albo, że przed chwilą nie. Czyli to takie pułapki, ale Ale w związku z tym trudne są te relacje. Życie w ogóle jest trudne. lepiej jest powiedzieć, tu tak na ucho podpowiem, podobasz mi się w tej sukience. Podoba mi się, jak dobrałaś. To znowu niuanse są przecież, subtelności. Tak, ale jeśli Nie wiem, pan czy każda będzie, kobieta wyczuje te subtelności. jeśli To pan żartuję. będzie mówił to, co jest w panu, jeśli się pan będzie dzielił tymi uczuciami, które Czyli nie są... ty dobrze wyglądasz, tylko ty mi się dzisiaj podobasz w tej kreacji. Kiedy konkretnej. patrzę na ciebie, jestem zachwycony. Podoba mi się konkretna rzecz, to, co mi się podoba, tak? To, co przykuwa moją uwagę. Czy to jest kształt, kolor, czy cokolwiek innego, ale to. Nie? I serce niewieście zdobyte. Tak, możliwe. Bardzo dziękuję. Elżbieta Stawińska, pedagog, terapeuta, psychoedukator. To nasz dzisiejszy ekspert. Dziękuję bardzo.